Jesteś gotowy? Tak. Dlaczego chcesz się z nami komunikować? Być na naszym kanale? Po pierwsze, aby moi krewni mogli zobaczyć, że żyję i mam się dobrze, a także, że mam negatywne nastawienie do wojny. Gdyby to była prawda, nie byłoby cię tutaj. Tak naprawdę nie zostaliśmy o to zapytani. Mam nadzieję, że będzie to bardzo interesujące. Zacznijmy więc od początku. Przedstawcie się, proszę. Władimir Leonidowicz Żdanów. Czy dobrowolnie wyrażasz zgodę na nagrywanie i publikację tej rozmowy? Tak. Dlaczego się zgadzasz? Możesz odmówić i nic za to nie dostaniesz, a ja pójdę do domu. Nie sądzę, aby miało to jakikolwiek wpływ na wymianę jeńców wojennych, ale chcę wyrazić swoją opinię na temat tego, co się dzieje. Czy zaoferowałem ci telefon w zamian za rozmowę ze mną? Nie, Spotkaliśmy się wcześniej? nie. Co wiesz o Czerwonym Krzyżu? Czerwony Krzyż jest ogólnoświatową organizacją promującą wymianę i misję humanitarną. Wszystko się zgadza z wyjątkiem pierwszego punktu, że wnoszą wkład. Niczego nie wnoszą, nie mają takiej władzy. Dla tych, którzy nie wiedzą, ujawnię tajemnicę wojskową. Czerwony Krzyż jest rodzajem mediatora między dwoma krajami. Walczące kraje? Niekoniecznie kraje prowadzące wojnę. Na przykład Czerwony Krzyż jest również zaangażowany, gdy gdzieś jest głód lub trzęsienie ziemi. Jest to niezależna organizacja międzynarodowa, która zajmuje się misjami humanitarnymi. Kiedy jest wojna, jak między naszymi państwami, gdzie zaatakowaliście nasz kraj, a nie operacja specjalna. Czerwony Krzyż działa jako pośrednik. Jego przedstawiciele komunikują się z naszymi jeńcami wojennymi przetrzymywanymi przez was i waszymi jeńcami wojennymi przetrzymywanymi przez nas. Czerwony Krzyż opublikował niedawno raport dotyczący działalności w tym kraju, w którym stwierdzono, że blogerzy przeprowadzający wywiady z jeńcami wojennymi naruszają konwencję genewską. Dlaczego naruszają? Bo nie mogą się pokazać w internecie, bo wierzą, że tylko oni mogą to zrobić. Tylko oni mogą przyjść do ciebie jako więzień, przepisać twoje dane, dać ci możliwość napisania notatki i wysłania jej do bliskich i tak dalej. A w najlepszym przypadku twoi bliscy pewnego dnia otrzymają tę notatkę. Broń Boże. Wiadomo, że wiadomości pisemne, wiadomości Czerwonego Krzyża, docierają z 4-miesięcznym opóźnieniem. Czy w 2023 roku 4 miesiące to dużo czasu? Tak. Biorąc pod uwagę, jak długo to trwa. Jesteś tutaj, a nasi jeńcy wojenni są teraz przetrzymywani na mocy konwencji z 1949 roku. Ile to już lat? Jesteście tu przetrzymywani na mocy traktatu sprzed 70 lat. A gdyby RF podpisała nowoczesną konwencję o traktowaniu jeńców wojennych z 17 lub 19 roku, wszyscy mogliby do siebie dzwonić. Będąc w niewoli, jeniec wojenny mógłby zadzwonić do domu. Jak myślisz, dlaczego Federacja Rosyjska nie podpisała nowoczesnej konwencji i żyje według przestarzałego dokumentu? Nie chcą rozgłosu. Całkiem słusznie, jest to dla nich wygodne, gdy nikt nie widzi więźniów, nie ma ich tam. Gdyby nie my, nikt nie wiedziałby, że jesteś jeńcem wojennym i zostałbyś uznany za dezertera lub martwego. Zaginął mężczyzna. Tak, są też więźniowie, którzy opowiadają, jak mogą tygodniami chodzić na pozycję, widzieć zwłoki swoich towarzyszy i nie podnosić ich, bo nie ma ciała, nie ma zapłaty. Nie ma ciała, nie ma problemu. Jeśli ktoś jest przetrzymywany, to jest problem, trzeba go odebrać, a niektórzy blogerzy go pokazują. Informacje wychodzą na jaw. Twoi znajomi lub przyjaciele cię zobaczą, nawet jeśli do nikogo nie dotrzemy, wystarczająco dużo osób obejrzy wideo, ktoś z twojego miasta cię rozpozna i proces się rozkręci. Tak więc z ust do ust wszyscy dowiedzą się, że jestem więźniem. Tak. Wtedy zaczną coś robić. Nie podałeś jeszcze roku i miasta urodzenia. Urodziłem się 8 sierpnia 1982 roku w Czerkasach. Czerkasy? Tak, Czy jesteś Ukraińcem? tak. Nie wiedziałem o tym.
Miałem około 1,5 roku, kiedy moi rodzice rozwiedli się i mama zabrała mnie do Gagry w Abchazji. Gdzie? Gagra w Abchazji. Byłem kiedyś w Gagrze. Tam są kurorty. Tak. Za co byłeś w więzieniu? Za kradzież. 150. 8. Część. 2. Zespół. Nie, od 2,5 tysiąca. Używają innej numeracji. Czy to twój pierwszy wyrok? Nie. Drugi? Drugi. Drugi. Masz 40 lat. 41. Tak. Jak długo byłeś w więzieniu? 3,7. 3 i 7. Jaką karę pozbawienia wolności otrzymałeś za drugim razem? 3, ale odsiedziałem 2 lata i 7 miesięcy w więzieniu. Przed terminem? Tak. Gdzie byłeś za pierwszym razem? W Petersburgu. A drugi raz? W Petersburgu. Mieszkasz tam? Przez ostatnie 18 lat. Jaka była druga kara więzienia? 2 lata. Ile czasu spędziłeś w więzieniu, zanim zostałeś zatrudniony przez Ministerstwo Obrony? 11 miesięcy. Petersburg to duże miasto, stolica kultury. Co tam robiłeś? Z zawodu jestem szefem kuchni. Co robi mama? Jest teraz na emeryturze. Jaki był jej zawód? Jest szefem kuchni. Rozumiem. Ten zawód mam we krwi. Mój pradziadek był osobistym kucharzem Stalina. Naprawdę? Tak, mój dziadek, babcia i wujek byli kucharzami na 17. zjeździe partii. Jakie ciekawe historie opowiadano o Stalinie w rodzinie kucharzy? Nie powiedzieli zbyt wiele. Powiedz mi, co możesz. Był surowy, ale, jak mawiał mój dziadek, uczciwy i towarzyski. Oczywiście, że jest sprawiedliwy. Represjonował 5 milionów ludzi. Taki uczciwy dziadek. Dobra robota. Ulubione danie sprawiedliwego dziadka. Powiedziałem 5 milionów, ale nie jestem pewien i chcę wygooglować historię Stalina. Uwielbiał saciwi. Satsiwi? Saciwi. Co to jest? Jest to kurczak z orzechami, podawany na zimno. Bardzo smaczne danie. Spróbuję założyć, że coś naprawiłeś, a potem zostałeś oskarżony o kradzież, ale tak nie było. Nie, ukradłem młynek. Kosztuje 5000 rubli? 4800. 6 miesięcy dochodzenia. Tak. Zostałeś skazany w 4 sesjach? Odbyły się 3 spotkania. Nie. Nie, 4. Zostałem skazany podczas 4. procesu. W którym więzieniu byłeś? W Sankt Petersburgu, w Fornosowo. Jak się nazywa? Fornosowo i K3. Czy Fornosowo to nazwa więzienia? Miejscowość Fornosowo. Racja. Jaki jest na to slang? Fariki czy Farik? To było 900, 700. Opowiedz nam o tym, kiedy Wagner trafił do ciebie i jak to było? Nie widziałem Wagnera. Czy to dlatego, że byli tam już przed tobą? Tak, to prawda. Ilu ludzi zabrali? Słyszałem 30 lub 40 osób. Kiedy wojsko przyszło do ciebie? 10 dnia. 10 lutego 23 roku. Tak. Czy żołnierze przybyli w cywilnych ubraniach? Byli ubrani w stylu wojskowym. W mundurze? Tak. Rzadko słyszy się kogoś, kto tak mówi. Nie widziałeś stopnia wojskowego? Nie, nie przedstawili się. W kominiarkach? Nie, Bez kominiarek? bez kominiarki. Jeden był normalny. W cywilnym ubraniu? Tak, a drugi był w nietypowym kształcie. Jest jasne. Ten w mundurze mówił. Rozumiem. W porządku. Co mamy? Kiedy? Powiedziałeś tam jedno kluczowe zdanie, które naprawdę utkwiło mi w pamięci. Jak przebiegła rozmowa i co ci powiedzieli? I jeszcze jedno pytanie. Nie zabrali obrażonego z twojego. Nie, A przed tym? wcześniej zabrał je Wagner. Wagner nie mógł wziąć obrażonych. Myślę, że ktoś specjalnie przyszedł je odebrać. Mon, bo Wagner nie przyjmuje w swoje szeregi obrażonych. Nie bierze? Nie. Więc nie będzie zamieszek. Około co jeszcze ci powiedzieli? Powiedziano nam, że jest specjalna operacja, że potrzebujemy ochotników na 6 miesięcy i że wyczyszczą nasze akta.
Obiecano nam pensję, czyste akta i wolność za 6 miesięcy. Досье чистое, все, через полгода вы свободны. Ilu z was tam było? Co stało się później? 9 osób. Byli z Ministerstwa Obrony. Tak. Do jakiej jednostki należałeś? Storm z... Шторм Z. Co stało się później? Powiedzieli, że będą negatywne konsekwencje, jeśli odmówię. В случае отказа будут негативные последствия. W przypadku odmowy pójścia na wojnę, Tak. От выполнения powiedziałeś wcześniej, że nie możesz się poddać. Nie możesz się poddać czego? Nie iść na wojnę. говоря, не пойти. Więc powiedz mi, jak to było? Ну, Była tam cała twoja kolonia, prawda? Tak. Kiedy wszyscy zostaliście powołani na wojnę, w którym momencie zdaliście sobie sprawę, że nie możecie odmówić. Dlaczego tylko 9 mężczyzn zgodziło się walczyć zamiast 730? Najpierw wybierali ludzi na podstawie ich stanu zdrowia i przeszłości kryminalnej. Dużo wolontariuszy? Tak, było około 90 ochotników. Ach, teraz to jasne. Było około 90. Kto został wyeliminowany? Odrzuciliśmy gwałcicieli, przestępców, osoby z długimi wyrokami więzienia, problemami zdrowotnymi i w nieodpowiednim wieku. Ostatecznie pozostało tylko 9 в osób. итоге со всех осталось 9 человек. W tym momencie nie było już możliwości odmowy. Tak, nie można było odmówić. Zostało nas 9 i powiedziano, że jeśli odmówimy, zostaną na nas nałożone sankcje. Санкции. Który? W formie pozbawienia wolności do lat 10. Krótko mówiąc, stosują klauzulę dezercji. Za nieprzestrzeganie rozkazów. Jakie dokumenty zostały podpisane? Czy podpisałeś je tam, Nie, już tu jest. w Ługańsku? W Donecku. Czy w Doniecku były bilety wojskowe? Nie było żadnych biletów wojskowych jako takich, nie dano nam żadnych dokumentów, tylko jakieś papiery z kserokopią. Przepraszam, że przeszkadzam. Było was 9 i lecieliście od Pitera do... Rostów, Przywieziono cię z Rostowa i przez cały czas byłeś pod eskortą. aż do przydzielenia misji i ruszenia na front. Назначение задания и выдвижения. Więc byłeś pilnowany przez całą drogę do okopu. Kiedy podpisałeś dokumenty, czy przeczytałeś umowy? Nie czytaliśmy go, było takie poruszenie po tym, jak wylądował w Rostowie 20 lutego. В Ростове 20 февраля. Kiedy zostałeś schwytany? 11 kwietnia. Marzec, kwiecień. Byliście więc na wojnie przez 1,5 miesiąca. Nie, to było nasze pierwsze zadanie. Наша была. A gdzie byłeś wcześniej? Byliśmy na strzelnicy przez miesiąc. Szkolenie? Jeśli można to tak nazwać. W przeciwieństwie do Achmat, przynajmniej są wyszkoleni. Trenujemy już od 2 tygodni. Codziennie? Tak. Ile? Najpierw 4, potem kilka magazynków amunicji. Jakie było twoje zadanie? Musiałem udać się na stanowisko, na którym podobno nikogo nie było. На которые сказали, что там никого нет. W lesie? Między Mariinką a Krasnogorówką. Kiedy tam poszedłeś? Pojechaliśmy tam wieczorem 10. Ну, сколько? 10 вечера. Ile osób było w grupie? 8 osób. 8 человек. Powiedz nam, co się stało, zanim zostałeś schwytany. 2 czwórki ruszyły, pierwsza czwórka pierwsza. 10? Tak, pierwsza czwórka i druga czwórka poszły za mną, rozpoczął się ostrzał. Начался обстрел. Ale nie było też odwrotu. Назад нам идти тоже как варианта не было. Dlaczego? Ponieważ powiedzieli, jeśli nie uda ci się tutaj, pojedziesz do Awdiejewki. Идите на Авдеевку. Do Awdijiwki? Co tam jest? Nie byłem w Awdiejewce, ale z jakiegoś powodu wszyscy bardzo boją się tam jechać. Czy wszyscy boją się jechać do Awdijiwki? Czy to oznacza, że ginie tam wielu ludzi? Tak, coś w tym stylu. Jaki rodzaj broni? Moździerze i lufy, myślę, że działa są nazywane lufami. Пушки, я так понимаю. Tak. Zostaliśmy ostrzelani i z niewielkim szczęściem dotarliśmy do wyznaczonego miejsca. Вышли к назначенному. Tak. Kiedy było już prawie ciemno, weszliśmy tam, po drugiej stronie budynku stali twoi ludzie. Шли, там оказались ваши ребята. С другой стороны здания. To wszystko to trochę bałagan. Przyszedłeś tamtej nocy? Tak, wyszliśmy. Как вы
Przez budynek? A może trzeba było przejść przez budynek? Powiedziano nam, że nikogo tam nie ma. W budynku? Tak, dom został ostrzelany, nikogo tam nie było, trzeba było tam wejść i sprawdzić, oczyścić teren. Miałeś krótkofalówki? 1. Baofeng. Tak. Następnego dnia powiedzieli, że przyjedzie ekipa, która nas stamtąd zabierze. Dobra, dalej. W nocy wchodzisz do budynku. Weszliśmy do budynku, a twoi ludzie byli po drugiej stronie budynku, strzelali w naszym kierunku, a my strzelaliśmy w ich kierunku. Nie strzelali do siebie, tylko powstrzymywali się nawzajem, aby nie zbliżyć się bardziej. Czy to było w budynku? Tak, wewnątrz budynku. Była tam jakaś stodoła, to była jakaś farma. Rozumiem. Budynek jest jednopiętrowy. W tym czasie ostrzał trwał nadal, wszystkie z tych samych moździerzy. Następnie, gdy zaczęło świtać, nadleciały drony z granatami. Granaty były rzucane w koło, gdzie tylko było to możliwe. Niedaleko znajdowała się wasza pozycja, która była zaangażowana w walkę bronią ręczną, nieco dalej znajdowała się inna wasza pozycja. Miałeś to całą noc. Tak, strzelali całą noc, a potem o świcie ostrzał również trwał, dodano tylko karabiny. Nieco dalej dorzucono RPG, stamtąd wystrzelono VOG, stąd granaty karabinowe, nie było pomocy, nic do nas nie dotarło. Czy używałeś walkie talkie? Walkie talkie padło dosłownie 3 godziny po naszym przybyciu. Zostaliśmy bez krótkofalówki. Ile osób pozostało przy życiu przed świtem? Wszyscy przeżyli. Czy byli ranni? Tak, byli ranni. Mieliśmy jednego rannego, został ranny w nocy i powiedział, że spróbuje dostać się na swoje pozycje i odszedł. Nie wiem, czy tam dotarł. Do rana druga czwórka nie dotarła do nas. Gdzie ona poszła? Nie wiem. 4 osoby weszły do budynku. 4. Myślałem, że 8. Nie, weszły 4 osoby. 1 ranny odszedł. 3 zostało. Tak, a dziś rano przyszedł kolejny z pozostałej 4. Jest jasne. Jednak przed wejściem do budynku został ranny. Spadł granat i odłamek trafił go w bok. Czy mówił o innych? Powiedział, że nic nie wie, wszyscy gdzieś się rozpierzchli, nikogo nie było, zobaczył ten budynek i zdał sobie sprawę, że musi tu iść i przyszedł. Był ranny, więc usiadł w dziurze, która tam była, a następnie daliśmy mu zastrzyk i siedział tam przez cały czas. Jak zostałeś schwytany? Dochodziła 11, a nam skończyła się amunicja i granaty. Niecałkowicie, zostały jeszcze 2 magazynki amunicji. Miałeś 2? Tak, ktoś ma 1 magazynek amunicji, mi zostało 1,5. Żadnych posiłków, wiemy, że nie dostaniemy żadnej pomocy, nic nie dostaniemy. Nie ma też wsparcia od naszych przywódców, zupełnie o nas zapomnieli. A z twojej strony odpowiedział mężczyzna. Przywitaliśmy się, zaproponował dialog i poprosił nas o opuszczenie schronu bez broni. Czy to była nasza sugestia? Tak, nazywał się Nikolas, powiedziałem jednemu z naszych ludzi, żeby wyszedł i porozmawiał. Dlaczego nie wyszedłeś? Upewniłem się, że nikt nie nadchodzi z drugiej strony, generalnie uważałem, że jesteśmy rozpraszani i kazałem mu się wynosić. Naprawdę wyszedł bez broni, nasi też odłożyli broń. Nasz pierwszy? Tak. WoW. Ten nie był przestraszony, mój myśliwiec również opuścił swój karabin maszynowy, po czym spotkali się. Czy dowodziłeś w swojej 4? Tak. Rozumiem, więc kazałeś mu odejść. Tak, podszedł do niego, ja też opuściłem karabin maszynowy. Czy wiesz, ilu było tam naszych żołnierzy? Na początku do wieczora było ich dokładnie 3, a do rana, sądząc po głosach, było ich już 7 lub 8. To znaczy, że masz posiłki, nie masz z tym problemu.
Odłożyłem też karabin automatyczny i wyszedłem na zewnątrz, zobaczyłem chłopaków stojących z podniesionymi rękami, ja też podniosłem ręce. Nikt nie zamierzał do nikogo strzelać. I wszystko robili uczciwie, jak to się mówi, po męsku. Dali nam papierosy, nie mieliśmy wody, dali nam wodę do picia i powiedzieli, było nas 3, ale teraz jest nas o wiele więcej. Powiedziano nam, że zbliża się inna grupa i wiedzą, że mamy rannych. Mieliśmy 2 rannych z 4 osób. Wiedzieli, że mamy rannych, że jesteśmy otoczeni ze wszystkich stron, że nie mamy posiłków. Obiecali, że pozwolą nam żyć, jeśli się poddamy. Przynajmniej pozostaniemy przy życiu. Czy stałeś w korytarzu, gdzie stała nasza grupa i wasza dwójka? Tak, Nie musieli nawet z tobą rozmawiać. tak. Powiedział, że gdybyśmy nie zaangażowali się w dialog, rzuciliby w nas granatami i nie rozmawialiby z nami, ponieważ tu jest jedna grupa, tam inna grupa, moździerze po drugiej stronie, RPG tam, VOG tutaj. Nie mielibyśmy nawet czasu na unik. Tak. Tak jest. Właściwie każdy by to zrobił, ale nawet nawiązali dialog. Powiedzieli, że nie potrzebują tej wojny, tych ofiar też, zaproponowali kapitulację, żeby utrzymać nas przy życiu. Nie znamy tajemnic armii, przeszliśmy całą drogę od więzienia do piwnicy, od piwnicy do piwnicy i z powrotem. Nikt nam niczego nie pokazał. Kazali nam iść i tyle, chodźmy tam. Więc przyjechaliśmy tutaj. Nasza pierwsza walka, nic nie wiemy, nie mamy krwi na rękach, nikogo nie zabiliśmy, nikogo nie zraniliśmy. Natychmiast skontaktował się z dowódcą. Nasz. Tak, naprawdę martwiłem się, że teraz damy zielone światło, a oni nas tam zabiorą i po prostu. Gdyby chcieli cię zabić, to by cię zabili. Tak czy inaczej. Gdzie jest ranny mężczyzna? Poszkodowanemu natychmiast udzielono pierwszej pomocy. Czy on też tu jest? Jest w szpitalu. Jest jasne. Jak został ranny? Strona. Odstrzał? Rana odłamkowa. Rana od szrapnela. Zostałeś schwytany. To już nie jest interesujące. Czy powiedziano ci, za kogo walczysz? Z kim walczysz? O co walczysz? Jesteśmy w stanie wojny z kolektywnym Zachodem. Wolf. Jesteś pierwszą osobą, która kiedykolwiek użyła terminu kolektywny Zachód. Czym jest kolektywny Zachód? Przeciwnicy Rosji. Co takiego zrobiła Rosja, że wszyscy są jej przeciwni? Czy możesz mi powiedzieć, co zrobiłeś? Nie wiem zbyt wiele o polityce. W tym miejscu pytam, mówisz poważnie. Powiedzcie mi, kto z was zna się na polityce? Kto z was może udzielić mi odpowiedzi na ten temat? Myślę, że niewiele osób o tym wie. Wszystko jest ustalane odgórnie. Korzystają na posiadaniu takich ludzi jak ty, którzy niczego nie rozumieją. Najłatwiej jest zarządzać stadem, które nic nie wie. Tak, to prawda. Tak. Jak myślisz, kto wygra? Mam nadzieję, że dojdziemy do czegoś wspólnego, zjednoczonego. Do czego możemy dojść? Dojdziemy do zjednoczonego wyniku, wygramy, to pewne. Pytanie tylko, kiedy w tym roku będzie Dzień Niepodległości i nasze czołgi przejadą przez Plac Czerwony? Wtedy będzie dobrze. Czy to byłoby zwycięstwo? Jeśli oczywiście dotrzesz do Moskwy. Nie potrzebujemy tego, zniszczycie się od środka. Mówiłeś, że uzgodnimy, kto z kim będzie negocjował. Chciałbym, aby osiągnięto jakieś porozumienie i złagodzono wszystkie ostre zakręty. Co to są ostre rogi? Jak je wygładzić? Wygładziliście już kilka dużych miast. Zabiliście tylu ludzi, cywilów, żołnierzy, obrońców. To jest. Ilu pokoleń potrzeba, by się z tym pogodzić? Czy masz dzieci? Córka. Mogę powiedzieć, że twoja córka ile ma lat? 18. Twoja córka będzie nam płacić do końca życia. Wiesz, że są rekompensaty, czyli część jej pensji będzie przekazywana do nas.
Powinieneś również o tym wiedzieć. Zostałeś wysłany na śmierć do obcego kraju. Czy możesz mi powiedzieć, dla jakiego pomysłu przyszedłeś zabijać? Nie biorąc pod uwagę osobistej motywacji, czy możesz mi powiedzieć dlaczego? Nie, Czy ty czegoś bronisz? Powiedziano ci, że bronisz rosyjskojęzycznej populacji, która tu jest. tutaj? Tak, na Ukrainie. Czy o to prosili? Они об этом просили. Teraz wszyscy napiszecie w komentarzach, że ciekawiej jest rozmawiać z więźniami, bo są mądrzejsi. Chłopaki, nie idźcie na wojnę. Ta wojna nie jest naszą wojną. Gdyby zaatakowali nasz dom, poszlibyśmy na wojnę. На войну. Nie jest jednak do końca jasne, co się tutaj dzieje. Postawa i stanowisko jest takie, że ogólnie rzecz biorąc, to wszystko jest złe. Dbajcie o swoje rodziny, dbajcie o swoich bliskich, dbajcie o siebie i nie angażujcie się w to wszystko. Cześć. Tak. Dzień dobry. Kim jesteś? Twój mąż jest w niewoli. Jest ze mną, chce z tobą porozmawiać. Jeśli chcesz z nim porozmawiać, musisz wyrazić zgodę na nagranie i publikację tej rozmowy. Czy wszystko z nim w porządku? Nic mu nie jest. Porozmawiaj z nim, nie powiem ci o nim wszystkiego, dam ci go do telefonu. Czy wyrażasz zgodę? Co? Czy wyrażasz zgodę, czy nie? Tak. Nie ma nic przeciwko temu. Nie, nie przejmuj się. Więc skąd mam twój numer? W porządku. Nie powiedziałeś, gdzie jesteś ani kto jest z tobą w niewoli. Mam to, cześć, moje słoneczko. Tak. Cześć. Hej, wszystko w porządku. Ręce i nogi w porządku. Moje ręce i nogi są nienaruszone. Żyję, jestem praktycznie zdrowy. A nasze dowództwo nigdy nie zadało sobie trudu, by powiedzieć mi, gdzie jestem. Не досужилось, да, сообщить тебе, что где я. Nikt niczego nie zgłosił. Nie. Naturalnie. Chociaż tylko zgadujemy o tobie z kart wróżbiarskich. Wiemy, że powinieneś być w kontakcie poprzedniego dnia, że nie jesteś niepełnosprawny, wszystkie twoje kończyny są nienaruszone. Istnieją pewne trudności zdrowotne i fakt, że jesteś ograniczony, nie możesz działać. Powiedz mi, kiedy do ciebie wrócę. По картам, когда, в каком году я к вам вернусь. Czy możesz mi powiedzieć, kiedy Putin umrze? O Putinie nie da się zgadnąć, ma silną obronę, nawet silni magiki, którzy go obserwują, chorują i umierają. Natychmiast się od niego odbija, bo znane osobistości mają silną obronę. Wytypuj z kart, kiedy Ukraina wygra. Nie możemy tego przewidzieć, możemy tylko patrzeć na to, co osobiste, możemy się tylko uczyć. Na przykład można zgadywać miłość. Cóż, przeczytaj karty, kiedy nasz prezydent Zelenski wystąpi na Placu Czerwonym. To zjawisko masowe. Możemy tylko zgadywać na kartach o osobistych relacjach. Dobra, kiedy będę na Placu Czerwonym? Do picia herbaty. W tym celu wymagana jest twoja data. Ok, podam ci datę, podam ci wszystko. Jeśli będziesz miał okazję, opowiedz mi też o mnie, o tym, kiedy wrócę. В каком году или вообще буду я... Nie potrzebujemy cię tutaj, przez cały ten czas, aby cię karmić, leczyć. Twoi koledzy. On nie wie. Nie wiem. Nie pytaj o takie rzeczy, to indywidualna sprawa. Спрашиваю, здесь индивидуально, да, все. Zostali porzuceni przez swoich dowódców, nie otrzymali pomocy, walczyli i zostali schwytani. Nie interesujesz się polityką? Nie. Zajrzyj na kanał Władimira Zolkina na YouTube. Będzie tam wywiad z twoim mężem. Pokaż ten wywiad w wojskowym biurze rekrutacyjnym lub w innym miejscu. Nie wiem, gdzie powinnaś się zgłosić, biorąc pod uwagę, że był skazańcem. Powiedz im, że on żyje, jest w niewoli i ma zostać umieszczony na listach wymiany jeńców wojennych. W ten sposób możesz mu pomóc. Siedzenie w domu i granie w karty raczej ci nie pomoże. Kochani, do zobaczenia, trzymajcie się, kocham was. Люблю вас. My też. Pa, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Kocham cię. Całuję cię na pożegnanie. Telegram. Czy jesteś szczęśliwy? Dziękuję bardzo. Co zrobiliśmy źle? Absolutnie niczego.
Możemy wszystko odwołać i czekać na Czerwony Krzyż. Nie, Chyba nie zapomniałem o nic zapytać. Dzięki za czat. Nawet nie dałem ci mikrofonu. ja również dziękuję.